Zegar tyka, a system imigracyjny, jaki znaliśmy do tej pory, właśnie przestaje istnieć. Jesteśmy świadkami najbardziej agresywnej transformacji cyfrowej w historii polskiego prawa cudzoziemskiego. Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował właśnie ostateczną mapę drogową nowego portalu MOS i musimy powiedzieć to wprost. To całkowita zmiana reguł gry, która pod płaszczem nowoczesnego interfejsu kryje ogromną liczbę niewiadomych i ryzyk technologicznych. Jeśli mieszkasz lub pracujesz w Polsce, Twoja przyszłość właśnie zostaje przeniesiona do ściśle cyfrowego środowiska, w którym stare siatki bezpieczeństwa są usuwane jedną po drugiej. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, że okno na skorzystanie ze sprawdzonych, papierowych procedur zamyka się nieubłaganie. A ostateczny termin to koniec kwietnia tego roku. Urząd wydaje jasne ostrzeżenie. Jeśli Twój legalny pobyt kończy się pomiędzy połową marca a końcem kwietnia, nie czekaj na nowy portal. Każdy wniosek wysłany pocztą po uruchomieniu nowego systemu zostanie prawnie zignorowany i potraktowany, jakby nigdy nie istniał, bez względu na datę stempla pocztowego. Wchodzimy w rzeczywistość, w której cyfrowy znacznik czasu jest jedynym prawem, a ta transformacja jest pełna technologicznych czarnych dziur, na które oficjalne Q&A nie daje żadnych konkretnych odpowiedzi. Przyjrzyjmy się architekturze nowego modułu obsługi spraw. Został on zaprojektowany tak, aby odizolować Cię wewnątrz Twojej własnej tożsamości cyfrowej. Tylko Ty poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany możesz zainicjować procedurę pobytową. Twój pełnomocnik lub agent ma surowy zakaz dostępu do Twojego konta i nie może znać Twoich danych logowania do login.gov.pl. Państwo traktuje teraz Twoje dane imigracyjne jako część Twojego wrażliwego profilu bezpieczeństwa narodowego. Choć Departament twierdzi, że system jest intuicyjny i zaprojektowany do samodzielnej obsługi, jednocześnie przesuwa 100% odpowiedzialności na barki cudzoziemca. W starym systemie drobna literówka lub błędne zrozumienie pytania mogły zostać skorygowane podczas wizyty w urzędzie wojewódzkim lub poprzez formalne uzupełnienie braków na piśmie. W nowym środowisku MOS w momencie kliknięcia przycisku wyślij wniosek zostaje zablokowany i zsynchronizowany z bazami krajowymi. Nie ma możliwości edycji ani wycofania błędu popełnionego w pośpiechu. Prawdziwy kryzys pojawia się jednak, gdy spojrzymy na obowiązkową integrację osób trzecich. Po raz pierwszy Twój pobyt nie zależy już tylko od Ciebie, ale od cyfrowej responsywności Twojego pracodawcy lub uczelni. Zgodnie z nowymi protokolami, wypełniając wniosek o kartę pobytu z tytułu pracy lub studiów, musisz podać adres e-mail pracodawcy lub dziekanatu. System natychmiast wysyła do tej osoby zaszyfrowany link. Jeśli Twój pracodawca jest zajęty, jeśli biuro współpracy za granicą na Twojej uczelni ma braki kadrowe lub jeśli ten e-mail po prostu wpadnie do spamu, Twój wniosek jest sparaliżowany. Portal MOS sprawnie zablokuje Ci możliwość wysłania sprawy, dopóki ta trzecia strona nie podpisze swojej części elektronicznie. To tworzy przerażające wąskie gardło, w którym Twoje prawo do pobytu w Polsce zależy od tego, czy kadrowa w dużej korporacji lub urzędnik na uczelni sprawdzi skrzynkę e-mail na czas. Co jeśli pracodawca odmówi podpisania dokumentu cyfrowo? Co jeśli napotka błąd techniczny po swojej stronie? Oficjalna dokumentacja nie oferuje żadnego planu B dla takich scenariuszy. Widzieliśmy już kruchość tej infrastruktury. Zaledwie w lutym krajowe systemy logowania i podpisu elektronicznego zaliczyły całkowity paraliż, trwający tydzień z powodu wdrażania nowego oprogramowania księgowego KSEF. Wyobraź sobie, że jest ostatni dzień Twojego legalnego pobytu. Twoja wiza wygasa o północy, a system login.gov.pl pada lub portal do podpisywania dokumentów zawiesza się. Urząd twierdzi, że jeśli system jest oficjalnie niedostępny, masz 3-dniowe okno na złożenie wniosku po naprawie usterki. Ale kto definiuje, co stanowi awarię systemu, a co jest błędem użytkownika? Jeśli Twój internet zwolni lub Twoja konkretna przeglądarka zawiesi się w dniu ostatecznego terminu, zostajesz bez opcji i stajesz przed administracyjnym koszmarem, który może skończyć się decyzją o deportacji.
Wymagania techniczne dotyczące załączników stały się połem minowym. Jedno cyfrowe zdjęcie, które nie spełnia dokładnych wymiarów lub skan przekraczający limit 10 MB może spowodować, że Twoje zgłoszenie zostanie odrzucone przez algorytm, zanim jakikolwiek człowiek w ogóle je zobaczy. Cudzoziemcy są proszeni o stanie się ekspertami od zgodności cyfrowej z dnia na dzień, podczas gdy władze otwarcie przyznają, że nowy system nie pozwoli nawet na bezpośrednią komunikację z urzędem ani śledzenie szczegółowego statusu sprawy poza prostym powiadomieniem przesłany. Tradycyjna pieczątka w paszporcie, która dawała fizycznie poczucie bezpieczeństwa, zostanie zastąpiona cyfrowym zaświadczeniem, które musisz sam pobrać i wydrukować. Dokumentem, który staje się ważny dopiero po ręcznej weryfikacji Twojego cyfrowego zgłoszenia przez urzędnika, co może trwać tygodnie cichego oczekiwania. To jest dokładnie powód, dla którego kwiecień jest najbardziej krytycznym okresem dla każdego cudzoziemca przebywającego obecnie w Polsce. Doradzamy każdemu z naszych klientów w Residence Angels, aby ominął ten cyfrowy eksperyment tak długo jak to możliwe, składając wnioski w sprawdzonej formie papierowej przed końcem tego miesiąca. Jeśli złożysz wniosek teraz, zabezpieczasz swój status na starych zasadach, ze starymi zabezpieczeniami i fizycznym dowodem złożenia wniosku. Jeśli będziesz czekać na wygodę portalu MOS, w maju zgadzasz się być przedmiotem testowym w wielkim eksperymencie administracyjnym, w którym stawką jest Twoja praca, Twój dom i Twoje prawo do życia w Unii Europejskiej. Widzimy ogromny wzrost niepokoju, ponieważ odpowiedzi Departamentu na krytyczne pytania typu co jeśli są niebezpiecznie ogólne. Co jeśli popełnisz błąd w raporcie o dochodach, który jest sprzeczny z bazą danych ZUS? System może tego nie wyłapać natychmiast, ale zapisze to jako trwałą niespójność w Twojej teczce. Co jeśli musisz zmienić pracodawcę lub adres po wysłaniu wniosku? Nie możesz tego zrobić przez portal. Musisz wrócić do starych, papierowych pism wysyłanych poza systemem, co całkowicie zaprzecza idei cyfrowego przejścia. Złożoność nie została usunięta, została po prostu ukryta za ekranem, gdzie nie widzisz obracających się trybów, dopóki się nie zatrzymają. W Residence Angels nasza rola zmieniła się z bycia waszymi przedstawicielami na bycie waszą strategiczną linią obrony w tym nowym środowisku o wysokiej stawce. Obecnie przeprowadzamy głębokie audyty dla naszych partnerów B2B i klientów indywidualnych, aby upewnić się, że każda dana jest gotowa dla systemu, zanim zamki zostaną przekręcone. Przejście na MOS to ewolucja wymagająca precyzji technicznej, na którą większość ludzi po prostu nie jest przygotowana. Nie daj się złapać w tygodniową awarię systemu, a nie w cichą odmowę tylko dlatego, że zrozumiałeś pytania inaczej niż algorytm. To jest wyzwanie do działania. Sprawdź swoje dokumenty już dziś. Zweryfikuj daty ważności. Jeśli masz szansę złożyć wniosek w obecnym, stabilnym systemie przed końcem kwietnia, nie wahaj się ani sekundy. Przyszłość imigracji w Polsce jest cyfrowa, ale to nie znaczy, że jest bezpieczna. Jesteśmy tutaj, aby upewnić się, że Twoje wejście w tę nową erę zostanie obsłużone z profesjonalną powagą, na jaką zasługuje. Ponieważ w świecie zautomatyzowanych decyzji Twoją jedyną ochroną jest absolutnie bezbłędne przygotowanie.